Facylitator to jest ten, który się zna na grupach. Moja ekspertyza polega na tym, żeby myśleć i proponować Wam takie formy interakcji i komunikacji, które jak najbardziej ułatwią Wam dojście do celu. Pomyślałam sobie, że niestety jest trochę jak z lekarzem, tak? Ludzie sięgają po zewnętrznego facylitatora wtedy, kiedy coś boli. Agile, Scrum i nagle się okazuje, że to jest, kurczę, trudne. To jest bardzo trudne, bo to wymaga dojrzałości. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Dziś mamy dla Was kolejny odcinek z takiej specjalnej serii, bo mamy gościa, osobę, którą Paweł zaprosił i z którą porozmawia zaraz na temat facylitacji, czyli na temat takich podstawowych narzędzi dla każdego, nie tylko lidera zespołu, ale również każdej osoby, która pracuje z zespołem i chce, żeby wspólnie z tym zespołem coś osiągnąć, czyli właśnie taki narzędziownik facylitatora. No i zobaczymy, czego, Paweł, się dowiedziałeś. Moim gościem będzie Maria Kołodziejczyk. Maria jest absolwentką Wydziału Filozoficznego UJ i co ciekawe od wielu lat, bo od 1998 roku współpracuje jako konsultant z firmą Pathways, gdzie miałem przyjemność robić certyfikację na facylitatora właśnie, że mają szkołę facylitacji, którą prowadzą od 10 lat. Maria realizowała projekty z zakresu rozwoju ludzi, organizacji, komunikacji, impaktu osobistego, prowadzi coachingi indywidualne, grupowe, także to jest kobieta rakieta, która wiele rzeczy prowadziła wiele trudnych procesów grupowych, rozmawiając z niejednymi firmami, ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu procesów grupowych i facylitacji, więc naprawdę wywiad mięsisty i będzie czego się dowiedzieć. To wysłuchajmy, nie mogę się doczekać. Cześć Maria, witaj w Nerd Management, super, że przyjęłaś zaproszenie. Bardzo mi miło, a też fajnie mi Ciebie widzieć po jakimś czasie naszego niewidzenia się, Paweł, także przyjemność. Tak, no bo dla tych, co nie wiedzą, Maria prowadzi świetne szkolenia z facylitacji i kogo ja mam zapytać, jak nie Ciebie? Więc Maria, słuchaj, jak to jest z tą facylitacją? Ponieważ wszyscy o tym mówią, używają, coś tam rozumieją, coś im się wydaje, że wiedzą. To trochę tak jak z tymi informatykami, że wiesz, każdy jest informatykiem. Jak ja chodziłem do szkoły i robiłem technikum informatyka, no to wiesz, ja się uczyłem programowania, jak robić oprogramowanie, a ludzie i tak do mnie przyłazili ze sprzętem, żeby mi ten komputer naprawić, gdzie ja o tym nie mam bladego pojęcia. Więc tak, żebyśmy mieli jasność na początku, słuchaj, powiedz tak dobitnie i dokładnie, czym tak naprawdę jest ta facylitacja? Podoba mi się to, co powiedziałeś o informatyku, że informatyk to jest ten, co się zna na komputerach i od razu mi się zdefiniowała na świeżo kolejna definicja facylitacji, którą można na wiele sposobów oczywiście definiować, że facylitator to jest ten, który się zna na grupach. Generalnie jest to forma pracy z grupą, facylitacja, tak jak mówisz, bardzo szeroki parasol. Pod tym się mieszczą różnorodne formy pracy, od facylitowania konkretnych spotkań na konkretny temat, po facylitowanie jakichś procesów związanych ze współpracą, z zarządzaniem, czyli można powiedzieć, że facylitacja może mieć formę taką bardzo narzędziową, gdzie grupa opracowuje konkretny temat, bądź taką formę bardziej rozwojową, gdzie chodzi o jakieś interakcje, relacje między ludźmi i nie są to rozłączne zbiory, tylko raczej kontinuum, bo bardzo często przy okazji jakiegoś tematu jest też oczywiście ten poziom relacyjny i on gra dużą rolę, ta cała infrastruktura relacji interpersonalnych, które są w grupie, która opracowuje ten poziom. Na pewno facylitacja jest specyficzna w tym sensie, bo form pracy z grupami też jest wiele i facylitacja jest specyficzna w tym sensie, że ekspertyza do opracowania tematu jest w grupie. Tak? Czyli to członkowie grupy, ludzie, którzy ją tworzą, ci, którzy są obecni na danym spotkaniu, na danym warsztacie, są tymi, którzy załatwiają temat. Tak? I to myślę jest bardzo ważne w facylitacji, żeby w ten sposób jakoś myśleć potem też o swojej roli jako facylitatora, dlatego że z grupami można robić różne rzeczy. Można robić spotkania, na którym ludziom się po prostu coś ogłasza. Tak? Można do grup robić prezentacje, można grup czegoś uczyć. Tak?
Znowu, jak mówiłeś o tym informatyku, który się zna na komputerach, to pomyślałam sobie, no tak, to tak jak nauczyciel. Też szeroki parasol, ale zupełnie czego innego uczy nauczyciel akademicki, zupełnie czego innego uczy nauczyciel, nie wiem, przedszkolny, czego innego uczy polonista i tak dalej. I w tym sensie to jest też podobne do facylitacji, że czasami temat, wątek może być specyficzny, zazwyczaj jest specyficzny dla danej grupy, ale różnica jest taka, że w przypadku facylitacji to, co jest potrzebne, wszelkiego rodzaju zasoby wiedzowe, emocjonalne, które są potrzebne do tego, żeby temat opracować, to jest w grupie. Tak? To nie jest w nauczycielu, to nie jest w ekspercie, to jest w grupie. Czyli taką magiczną różdżką facylitatora to nie jest to, że on wie najlepiej i on umie wszystko zrobić, tylko dobry facylitator umie wyciągnąć to z grupy, czyli tak parafrazując, sprawia, żeby ludzie w końcu dogadali się między sobą. Dobrze to rozumiem? Tak, absolutnie, bingo. Ja bym to nawet wzmocniła i powiedziałabym, że on nie musi wiedzieć, tak jak mówisz, może w ogóle nie wiedzieć. To nie jest łatwe, bo trzeba wtedy wejść na taki teren, że będąc w roli facylitatora, odklejam się od swojej potrzeby wiedzenia, znania tematu, od swojej chęci kontrolowania przepływu treści merytorycznych, które ludzie dyskutują, ale nie mając pojęcia kompletnie i będąc dyletantem w kwestiach jakichś związanych z programowaniem, mogłabym facylitować spotkanie, na którym ty i twój zespół albo ty i twoi kumple obgadujecie coś, bo nie muszę się wam wtrącać w ten temat. Tak? Ja jestem ekspertem od takich zjawisk, które są związane z procesem grupowym, czyli z waszymi interakcjami, z tym, jak przebiega między wami komunikacja, z tym, jaka jest dynamika tej komunikacji. Moja ekspertyza polega na tym, żeby myśleć i proponować wam takie formy interakcji i komunikacji, które jak najbardziej ułatwią wam dojście do celu, jakikolwiek cel sobie postawiliście na to spotkanie. Nie? Bo to może być cel po prostu tylko pogadać, coś podsumować z przeszłości, to może być cel zaplanować coś na przyszłość, to może być cel podjąć jakąś decyzję. Tak? Więc ja myślę o takich formach waszej współpracy i interakcji, które wam pomogą ten cel jak najsprawniej osiągnąć przy zaangażowaniu maksymalnej części grupy. Mówię maksymalnej, bo pozbyłam się już trochę takiego idealizmu, że zaangażować wszystkich na 100%. To a propos naszej rozmowy też kuluarowej o efektywności, to myślę, że tutaj też warto, żeby facylitator miał takie realistyczne myślenie o facylitacji. No właśnie, bo skoro mamy zarządzanie procesem i zarządzanie grupą, więc jeżeli my jesteśmy liderem i mamy swój zespół, to rozumiem, że chodzi o to, że tak czy inaczej, czy tego chcemy, czy nie, to takim facylitatorem dla tego zespołu jesteśmy, prawda? Tak i 3 kropek. Myślę, że fajnie jest i na pewno dla ludzi i dla samego lidera korzystnie jest, jeżeli lider potrafi łączyć rolę facylitatora i lidera i facylitatora, albo będąc liderem przyjmować styl facylitacyjny. Ale wyobrażam sobie, i nie muszę sobie nawet wyobrażać, bo spotkałam wielokrotnie, pracując z grupami od przeszło 2 dekad, liderów, którzy wcale niekoniecznie przyjmowali styl facylitacyjny, zarządzając swoimi zespołami. A czasami było tak, że wydawało im się, że mają styl facylitacyjny, ale nie pozbywali się tego, że jednak bardzo potrzebowali kontrolować. Nie? I tutaj znowu to jest bardziej kontinuum niż zbiory rozłączne. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś jest liderem, który zazwyczaj tylko kontroluje i wymaga posłuszeństwa, a kto inny jest tym takim demokratycznym liderem, który angażuje ludzi i wyzwala w nich odpowiedzialność i ochotę. Najczęściej to jest tak, że jakoś poruszamy się tutaj na pewnej skali i fajnie jest, jak jestem liderem, wiedzieć, w jakich okolicznościach, w jakich momentach pracy z tym swoim zespołem ja potrzebuję tego stylu bardziej facylitacyjnego, a w jakich momentach oni potrzebują, okoliczności wymagają tego stylu innego. Tak? I specjalnie to podkreślam, dlatego że czasami jak się fokusujemy na jakimś temacie, to on się robi taki trochę nadmiarowo nadmuchany, tak jakby był odpowiedzią na wszystkie bolączki.
I w tym sensie myślę sobie, że świadomy lider to jest ten, który wie, że facylitacja to jest coś, co ma w swoim wachlarzu możliwości, który może proponować swojemu zespołowi, ale to nie jest najlepszy sposób pracy z zespołem na wszelkie okoliczności. To na pewno nie jest klucz, który otwiera wszystkie drzwi, więc myślę, że tak. Ale na pewno, jeżeli chcę długofalowo u swoich ludzi wzmacniać kreatywność, wzmacniać poczucie odpowiedzialności, wzmacniać to, że jak mnie nie będzie, to oni sobie poradzą, a nie, że jak mnie nie będzie, to wszystko stanie, to facylitacja jest tym podejściem, które w tym pomoże, tak? No bo oczywiście mogę z kontroli i z hierarchii wychodzić do swoich ludzi, ale wtedy dostaję submisyjne posłuszeństwo, które działa wtedy, kiedy jestem, tak? A jak mnie nie ma, no to jest plaża, tak? To powiedz mi w takim razie, jak to jest z tymi stylami facylitacji, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy słyszą o tym po raz pierwszy, to nie do końca mają wiedzieć, o co chodzi. Bo jak rozumiem, to jest kwestia jakiejś hierarchii, czyli mamy może takiego mikrozarządzania, czyli żeby mówić ludziom, że ty zrób to, ty zrób tamto, no ale też mamy takie style bardziej kooperacyjne, współpracy, czy też takie style autonomiczne. Dobrze to rozumiem? To są nakładające się kręgi. Jak jestem liderem, który chce świadomie inspirować ludzi, który, nie wiem, potrafi ich przekonywać do rzeczy niewygodnych, ale potrzebnych, który prowadzi zespół zgodnie z jakimiś wartościami, ale też nie odpuszcza tego, co jest zadaniowe i bardziej związane z takim strukturą, porządkiem i po prostu zarządczymi rzeczami, to tutaj nam się nakłada to liderstwo z zarządzaniem. A facylitacja to jest coś takiego, co jest taką jak gdyby, może być podszewką i jednego i drugiego. Tak? Czy ja siebie definiuję bardziej jako lider, czy ja siebie definiuję jako bardziej jako menadżer, to mogę mieć ten styl facylitacyjny, bo w nim generalnie chodzi o to, że ja naprawdę ufam ludziom, że oni są w stanie, tak, załatwiać tematy, mówiąc kolokwialnie, ale że czasami występują różne blokady, albo w nich, albo w otoczeniu, które sprawiają, że albo nie są w stanie, albo nie potrafią, albo im się nie chce. I jako lider świadomie na różne sposoby działam w taki sposób, żeby próbować te blokady niwelować. I tu nie mam na myśli tylko blokować w środowisku, w otoczeniu, ale blokować też na przykład we współpracy między członkami swojego zespołu. Blokować indywidualnie u swoich ludzi, jak mam z nimi one-to-one i rozmawiam i mogę tam też na różne rzeczy zwrócić uwagę, tak? No, one-to-one to już nie jest forma pracy facylitacyjnej, to już znowu tu wchodzimy bardziej w to liderstwo, ale pokazuje, jak jedno się przeplata z drugim. Bo potem jak siadam z nimi na spotkaniu, to być może jako lider, to być może to spotkanie będzie miało taki element, kiedy tak bardziej managementowo muszę, nie wiem, coś ogłosić, czymś zarządzić, z czegoś odpytać ludzi, ale jeżeli to spotkanie będzie miało taki moment, w którym ja chcę, żeby oni coś wyprodukowali koncepcyjnego albo decyzyjnego, albo żeby jakoś choćby sprawdzić, poczuć ich energię, gdzie oni są, jako mój zespół, jako moja grupa, to wtedy muszę w sobie uruchomić to, co jest tym facylitacyjnym skillem. I to się wyraża i w mojej postawie, jaką przyjmę wobec zespołu, w swoim takim myśleniu o tych ludziach, przeżywaniu tych ludzi, tak, poszczególnych osób i całej grupy, i w moich działaniach, które będę wykonywał na tym spotkaniu. Czyli przede wszystkim dobrze by było, żeby oni mieli jasność, czy to jest właśnie teraz ten moment na to, kiedy ja coś ogłaszam, ja ich z czegoś odsłuchuję, no, żeby tak znowu tego nauczycielskiego terminu tutaj nie wnosić za gęsto, ale przyszło mi do głowy odpytuję, no bo czasami jako lider muszę z czegoś odpytać, tak? A kiedy jest ten moment, kiedy rzeczywiście mówię im, słuchajcie, zależy mi na tym, żeby usłyszeć od was. I oni wiedzą, dlaczego mi na tym zależy i wiedzą, co ja z tym potem zrobię, jak od nich usłyszę. Czy ja chcę to od nich usłyszeć i potem podjąć sam decyzję, czy ja potrzebuję od nich coś usłyszeć i z nimi razem współzadecydować, czy ja na przykład potrzebuję ich rozgrzeć do dyskusji, żeby oni zadecydowali. Tutaj już weszłam specyficznie w taki przykład sytuacji na spotkaniu, kiedy chodzi o podjęcie decyzji, ale tutaj mogą być różne kierunki, ale to już jest ten moment mojej pracy liderskiej z zespołem,
w którym ja korzystam z tej facylitacyjnej jakby podszewki mojej roli i świadomie pracuję na to, żeby ludzi aktywizować do brania odpowiedzialności, do angażowania się w tematy. Super, to jest świetne przedstawienie tego. Wiesz co, tak mnie naszło takie pytanie, gdybyś mogła powiedzieć, z jakimi sytuacjami, z jakimi problemami firmy, klienci najczęściej do Ciebie przychodzą? Czyli kiedy to jest ok poprosić facylitatora z zewnątrz o pomoc? Jakie sytuacje najczęściej masz u siebie? Zdarza się, że jest to coś takiego przyjemnościowego i lekkiego, jak jakiś rodzaj, nie wiem, kick-offu, startu jakiegoś projektu, nie? I trzeba zebrać energię i to jakoś odpalić fajnie i wtedy też facylitacja takich spotkań, takich eventów jest czymś przyjemnym, ale częściej i większość, jak zadałeś to pytanie, to pomyślałam sobie, że niestety jest trochę jak z lekarzem, tak? Ludzie sięgają po zewnętrznego facylitatora wtedy, kiedy coś boli, albo lidera, albo on czuje, że w zespole tam krążą jakieś boleści i ludzie się z tym za bardzo nie mogą poukładać, a liderka są jakoś zbyt zaangażowani w temat, albo mogą być stroną, albo obawiają się, że w związku z tym, że są w trochę innej roli, to dublowanie tych ról będzie jakoś trudne czy niewygodne dla tej osoby, która jest w pozycji liderskiej bądź dla zespołu i wtedy zazwyczaj proszą o facylitatora. Ja w ogóle jakoś tak się zastanawiałam, skąd to się w ogóle wzięło, bo to jest takie oczywiste, że teraz ten facylitator przez różne przypadki odmieniany w tych różnych kontekstach występuje i czasami jest zewnętrzny, czasami wewnętrzny w firmie, ale po co w ogóle facylitator? Takie bardzo bazowe pytanie. I sobie myślę, kurczę, przecież ludzie od zawsze funkcjonowali w grupach. Ewolucyjnie przetrwali, dlatego że funkcjonowali w grupach, tak? Neandertalczyk był silniejszy, ale tworzył mniejsze grupy, bo był silny i słabsi hominidzi po prostu przetrwali, bo tworzyli większe grupy, więc grupy są czymś naturalnym dla ludzi, nie? I myślę sobie, przecież, nie wiem, 50 lat temu, 100 lat temu nie był potrzebny facylitator, żeby ludzie się mogli dogadywać. I myślę sobie, czy to jest jakiś rodzaj specyfiki naszych czasów, że w tej chwili, jak siadam w grupie, to mi jest trudniej innych słuchać, być na innych uważnym, czyli żeby uruchomić w samej grupie, od razu w członkach grupy, takie wewnętrzne siły, żeby grupa mogła opracować temat bez facylitatora. Nie? Że jest potrzebny ten zewnętrzny facylitator, który ma być takim trochę akuszerem, akuszerką tego procesu komunikacyjnego. I może tak trochę jest. Że teraz jesteśmy bardziej skoncentrowani na tym moje myśli, moje pomysły, moje propozycje, nie? Że trudniej jest nam usłyszeć na przykład w czymś, co proponuje ktoś inny, coś wartościowego, nawet jeżeli początkowo mi się to wydaje kompletnie pomysłem z księżyca. Nie? I potrzebna jest ta dodatkowa rola, która trochę jest jak taki, zmniejsza tarcie pomiędzy tymi różnicami konceptualnymi, emocjonalnymi między uczestnikami. Nie? No, bo myślę sobie, że dawniej te grupy były bardziej zorganizowane hierarchicznie. Plemię słuchało szefa plemienia, wieś słuchała wójta, współwyznawcy słuchali pastora, nauczyciele słuchali dyrektora w szkole, tak? Więc była hierarchia i wiadomo było, kto był tym, który ma ostatnie słowo i przez kogo ta dyskusja się toczyła, nawet jak dyskutowaliśmy jako grupa. Teraz struktury się spłaszczają. Mamy więcej takich przypadków, a wręcz takie metodologie pracy, które mówią, wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, mamy różne role, dogadajmy się. Agile, Scrum i nagle się okazuje, że to jest, kurczę, trudne. To jest bardzo trudne, bo to wymaga dojrzałości. To wymaga opuszczenia swojego punktu widzenia i posłuchania tego, co mój kumpel, co ta osoba, która siedzi po przeciwnej stronie stołu albo ekranu ma do powiedzenia i czasami bardzo trudno jest opuścić taką wewnętrzną potrzebę, żeby było po mojemu. Więc ja mam poczucie, wracając do twojego pytania, że najczęściej jestem zapraszana tam, gdzie z różnych powodów narosły kłopoty w tym, żeby ludzie się wzajemnie usłyszeli, zobaczyli, nawet jak to są jakieś takie ciekawe momenty, na przykład, nie wiem, czasami właśnie a propos kick-offów, no to są też podsumowania jakichś projektów i grupa mogłaby podsumować ten projekt sama. Tak jak w Scrumie, no mogliby sami zrobić retro, ale jednak ten Scrum Master jest potrzebny, bo wiadomo, że w tej współpracy pojawiało się tyle rzeczy, które mogły być nieprocesowane po drodze, że teraz trzeba trochę kogoś, kto ma czujniki ustawione na to, gdzie są te większe tarcia
i kogoś, kto zaproponuje takie sposoby, żeby te tarcia złagodzić i żeby ludzie mogli rzeczywiście się lepiej usłyszeć. To jest bardzo ważne, co właśnie powiedziałeś. Nawet nagraliśmy odcinek, to był odcinek 133, który podlinkujemy oczywiście w notatkach do tego odcinka, gdzie mówiliśmy o turkusowym szaleństwie, czyli tym, co się dzieje, kiedy mamy płaską strukturę, gdzie ludzie wszyscy mają się dogadać, autonomicznie robić to, co są, to po prostu nie działa. Nawet Google robił takie badania, gdzie pokazał, że ci menadżerowie są potrzebni, muszą być, że te płaskie organizacje nie są w stanie funkcjonować. Więc zdradzając trochę zakulisowego backgroundu, powiem trochę o szkole facylitacji, do której jeszcze wrócimy w tym odcinku, ale mieliśmy okazję przeprowadzić warsztat, właśnie taki w pełni autonomiczny, i to było jedno z najgorszych doświadczeń całego naszego zjazdu. Wiesz co, ja bym była tak, ja bym tak powiedziała. To ma szansę zadziałać wtedy, kiedy ludzie są w miejscu, nie że im się wydaje, że potrafią być autonomiczni, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście są autonomiczni. To znaczy, że co najmniej tak samo jak jestem nastawiona na siebie, to jestem nastawiona na inne osoby w grupie i na grupę jako całość, czyli na ten byt, który realizuje ten cel i na celu mi też zależy. Tak? Jeżeli mam podwiązanie do tych różnych rzeczy i do swoich potrzeb i mam uważność na cudze potrzeby i na to, czego potrzebuje grupa i na cel, to ta autonomia ma szansę zaistnieć. Ale to są naprawdę wymagające okoliczności, żeby stworzyć taki set ludzi wokół ważnego zadania, w którym to zaistnieje. W niektórych zespołach się to zdarza. Mogę powiedzieć, że widziałam Yeti, tak? Bo wydaje się, że to nie działa, nie? Natomiast absolutnie podpisałabym się pod tym, Paweł, co mówiłeś o turkusowych organizacjach, dlatego, że iluzja związana z płaskimi hierarchiami, płaskimi organizacjami, strukturami, jest taka, że tam nie ma hierarchii, a tam zawsze będzie hierarchia. To znaczy, jak nie ma struktury formalnej, to ona będzie nieformalna. To znaczy, jeżeli siędziemy w 10 osób do podsumowania projektu i wszyscy jesteśmy, wszystkie nasze głosy są równe, to i tak będzie uważność, kto tu najwięcej zrobił w tym projekcie. I tak będzie takie kryterium, na przykład osoba, która najczęściej zabiera głos. I tak będzie kryterium typu na przykład osoba, która najdłużej pracuje w tej organizacji albo miała najwięcej doświadczeń z tematem, które opracowywaliśmy. Czyli nawet jak sobie powiemy, że wszystkie nasze głosy są równe, to w ludziach i w grupie jako takiej będą różnorodne kryteria, wokół których się będzie strukturalizować hierarchia nieformalna. I to po prostu trzeba wiedzieć, znaczy to z tego trzeba sobie zdawać sprawę, na to trzeba być uważnym, warto wtedy to jakoś przeciwważyć, pracując z taką grupą jako facylitator, warto to pomóc grupie uświadomić, tak, żeby to ludzi nie blokowało, ale na pewno iluzją jest to, że hierarchii nie ma, ona zawsze jest. Nie? Tylko pytanie, czy my wiemy, jaka ta hierarchiczność w nas samych operuje i jaka hierarchiczność jest ważna w tej grupie, która realizuje dany cel. Właśnie, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo ten facylitator to ma taką perspektywę i to wyciągnie. Powiedz mi taką rzecz, bo to może być trochę takie mylące, może z czasem zastanawiające, no bo że ludzie przychodzą do ciebie jak do lekarza, boli, mają problem, no ale znowu tych lekarzy mają kilku. Więc powiedz nam, jaka jest różnica między konsultantem, na przykład mentorem, może jakimś moderatorem, czy szkoleniowcem, bo przecież tych ludzi na rynku jest pełno, ale czym oni tak naprawdę się różnią? Fajnie, że zadajesz to pytanie, bo rzeczywiście te role są nieco inne i warto wiedzieć, czym każda z nich się charakteryzuje. Chyba najbardziej podobna jest rola facylitatora i coacha grupowego. Zwłaszcza tam, gdzie facylitator jest zapraszany do facylitacji tak zwanych procesów rozwojowych, tak? Czyli coś we współpracy było trudnego, coś między ludźmi, coś między liderem a ludźmi, jakiś kryzys, jakaś trudność, tak? Którą chcemy razem wspólnie opracować. I tutaj mam wrażenie, że facylitacja i coaching grupowy są blisko siebie, w tym sensie, że zarówno coach grupowy, jak i facylitator umiejscawia ekspertyzę do rozwiązania i siły takie potrzebne do rozwiązania problemu w grupie
pracuje w dużym stopniu pytaniami. Oczywiście proponuje różne sposoby interakcji, które umożliwiają ludziom wydobycie się z kłopotu. Coach indywidualny, wiadomo, to wtedy, jeżeli chodzi o podejście, postawę podobne do facylitacji, też jest to ta otwartość, łatwość odpuszczania swoich założeń, które stawiam pracując z klientem. Jest to nieocenianie, tak? Jest trzymanie, budowanie bezpieczeństwa w relacji po to, żeby osoba, czy w przypadku coachingu indywidualnego, a w przypadku grupy, żeby grupa mogła w facylitacji czuć się bezpiecznie i swobodnie myśleć, kreatywnie myśleć, generować swobodnie pomysły. Więc coaching, a facylitacja podobne w postawie, tylko indywidualny coaching wiadomo z jednostką, a facylitacja z grupą. Consulting, no ja jako konsultant jestem obsadzany w roli, czy obsadzana w roli, daj nam rozwiązania. Chyba że jest to taki humble consulting, tak? Takie bardziej pokorne podejście, trochę jak u Shina, że wchodzę do organizacji, ale zanim cokolwiek jej doradzę, to muszę się dobrze rozeznać i startować nie z takiego aroganckiego ja wiem, tylko razem z wami wymyślę. I tu znowu w konsultingu są różne podejścia i wiem, że są też firmy takie doradcze, które też pracują tak bliżej tego krańca facylitacyjnego, ale jeżeli ja jestem konsultantem, który ma dostarczyć jakieś propozycje rozwiązań, no to wtedy umieszczam tą ekspertyzę w sobie, a nie w grupie. A grupa ma po prostu ten zaprojektowany przeze mnie garnitur na siebie przymierzyć i zobaczyć, czy im dobrze leży, czy nie. Oczywiście ja go jakoś tam pod nich kroję, ale to jest jakoś bardziej mój zamysł, czy wydialogowany z nimi zamysł. Dwie kolejne fajne role. Szkoleniowiec, no to jest też coś, z czego ja na przykład wyrosłam. Przez wiele lat byłam szkoleniowcem i osobą, która pracowała z grupami w tej roli. Ja wtedy wiem, co się podzieje w trakcie tego spotkania. Mam plan, mam określony cel i ja mam ludzi tam doprowadzić. I jestem odpowiedzialna nie tylko za proces, ale też i za treści. Osoby przychodzą i korzystają w mniejszym lub większym stopniu z tych moich propozycji, na przemian połykają wiedzę, a potem ćwiczą różne umiejętności. Nie? I to był taki przekładany tort. Warstwa wiedzy, warstwa ćwiczeń, warstwa wiedzy, warstwa ćwiczeń. Nawet jeżeli prowadziłam dialog, to często mój dialog polegał na tym, żeby doprowadzić ludzi do tej odpowiedzi, którą ja miałam w zamyśle. Jako facylitator ja pracuję z grupą i ja zadaję pytania naprawdę nie wiedząc, co oni odpowiedzą. Czyli przyjmuję wszelkie możliwe odpowiedzi, które się podzieją. To jest taka sytuacyjna, konkretna różnica, ale bardzo znacząca. I ciekawe jest to, bo myślę sobie teraz o takich różnych wydarzeniach, w których brałam udział, kiedy pracowałam z zespołem, które się wyraża w takim zapotrzebowaniu. Zespół liderów zarządzających, którzy mają jakieś kłopoty w tym, konflikty między sobą, a ważne jest, żeby oni się dogadywali, bo jak oni się nie dogadują, to ich działy też się nie dogadują. Jeżeli ja tam wchodzę jako trener, to wchodzę i proponuję jakiś rodzaj wiedzy dla nich użyteczny, związany z tym, z czym oni się zmagają, i potem dyskusje wokół tego, jakieś próby ćwiczenia różnych form komunikacji między nimi, na przykład, nie wiem, to może być model Leoncioniego, tak, dysfunkcji w zespole, czy nie wiem, model komunikacyjny non-violent communication, tak? I wtedy pomagam im trenersko. Jeżeli wchodzę tam jako facylitator, to najpierw dobrze definiuję z nimi problem w etapie przygotowania, czyli robię wywiady, próbuję się jak najlepiej zorientować, co tam w trawie piszczy i co im jest potrzebne, jakie oni mają indywidualne patrzenie na ten kłopot, z którym się zmagają. Może to jest jeden, a może to jest kilka kłopotów, gdzie one mają źródła, po to, żeby potem facylitować ich dyskusje i proponować im te dyskusje wokół takich wątków, które potrzebują zaadresować, a może instynktownie by do nich nie podeszli, ale to jednak oni mają na to znaleźć rozwiązania. Ja im tutaj nie narzucam żadnej teorii. Ja im nie mówię, że mają to ćwiczyć albo tamto ćwiczyć, tylko robię bardzo taki rzetelny etap przygotowań, po to, żeby potem dawać im jak najadekwatniejsze propozycje, kiedy już się spotykamy na tym spotkaniu czy warsztacie, ale to oni opracowują ten kłopot między sobą, tak? Bez odniesienia do ćwiczeń związanych z tą czy z inną teorią. I różnica jest zasadnicza.
Tak? I czasami moje doświadczenia trenerskie były takie, że nawet po dobrze dobranej teorii do problemu wniosek był taki, no bardzo to ciekawe, co nam mówiłaś, ale u nas to nie zadziała. Nie? Czyli trochę taka forma takiego tak, ale. Kiedy ludzi się zaprosi do tego, żeby rzeczywiście siedli wokół tego, co ich boli, to rzadko się to pojawia, bo wtedy oni musieliby powiedzieć, kurczę, no z czymś się tutaj nie wyłoniliśmy, czegoś nie dotknęliśmy, co było ważne, z różnych względów podjęliśmy taką decyzję, żeby o czymś nie gadać, czegoś nie adresować. C'est la vie, musimy dalej z tym żyć. Czyli naprawdę wtedy odpowiedzialność jest po ich stronie. Ja im oczywiście pomagam jak mogę najbardziej, żeby to, co jest ważne i co powinno być poruszone, ta struna, która miała być trącona, żeby była trącona, ale ostatecznie odpowiedzialność jest po ich stronie. Jak pamiętam skonfliktowany zespół zarządczy, który bardzo się żalił w rozmowach indywidualnych w etapie przygotowawczym do mnie, na siebie nawzajem, na kolegów i każdemu zadawałam pytanie, ile z tego jesteś w stanie wnieść i jakie z tych wątków, o których mi mówisz, jesteś w stanie zaadresować, kiedy się spotkamy grupowo. I od więcej niż połowy ludzi usłyszałam, nic z tego nie powiem na forum. To powiedziałam, no to prawdopodobnie to spotkanie niestety niewiele wam da. Posiedzimy, pokrążymy wokół jakiegoś słonia, pooglądamy tego słonia z tej, z tamtej strony, ale pewnie nic z nim nie zrobimy. Nie? Może go przyrzucimy jakąś derką raczej, niż wyprowadzimy z pokoju. Ale żeby oni mieli jasność, że to jest ich odpowiedzialność wtedy. Nie chcą tknąć, to pewnie nic się nie podzieje. Nie? Zupełnie inna forma pracy z zespołem i zupełnie inna forma komunikacji. Moderacja jeszcze nam została. Moderowanie, a facylitacja, powiedziałabym, że facylitacja to jest takie upgrade'owane moderowanie. Jako moderator ja pilnuję porządku dyskusji. Czasami mogę wręcz tak troszkę hierarchicznie, w tym sensie, że z własnej inicjatywy, z własnego pomysłu zapraszać konkretne osoby do wypowiedzi, dbać o to, żeby na przykład wszyscy się wypowiedzieli, bo mogę mieć taką ideę fix, że na tym zebraniu wszyscy się muszą wypowiedzieć. Więc jestem w takim trybie osoby porządkującej i pilnującej z efektywności dyskusji i tyle. Moderacja pogłębiona o to, że celowo pomagam ludziom uświadamiać sobie rzeczy, które ich blokują. Świadomie pracuję z nimi na to, żeby byli coraz bardziej samodzielni w tym sterowaniu tą swoją interakcją i dyskusją, żeby bardzo dbali o cel samodzielnie, żeby starali się coraz lepiej dbać o ten cel i pilnować celu samodzielnie, ale też żeby pilnowali siebie samych i siebie nawzajem. Tak? Czyli świadomie pracuję na coraz takie większe angażowanie się ludzi w to, co się dzieje na spotkaniu czy na warsztacie. Pilnuję to może nie jest za dobre słowo. Zachęcam, jakoś tak ośmielam ich do tego, bo to bardziej chyba o to chodzi, niż o jakieś właśnie tu pilnowanie kogoś. To, co powiedziałaś, mi prowadzi do odpowiedzi na takie bardzo częste i ważne pytanie, czyli Maria, daj mi tabletkę, daj mi rozwiązanie na problem, daj mi jakieś narzędzie, receptę i co mogę zrobić, żeby rozwiązać problem? Jakiego narzędzia użyć? No, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, więc powiedz nam, Maria, w jaki sposób mamy rozumieć właśnie tą różnicę między szkoleniowcem a facylitatorem i gdzie jest miejsce na te właśnie techniki i narzędzia w facylitacji? Jak wchodzimy w ten temat narzędzi, Paweł, no to jest temat, który bardzo absorbuje osoby, które są początkującymi facylitatorami. Bo jest takie przekonanie, że jak mam dobre narzędzia, na których mogę polegać, to sobie poradzę z różnymi sytuacjami w grupie. I to prawda, tak, że na początek dobrze mieć kilka takich sprawdzonych rzeczy, czyli na przykład wiedzieć, że jak jest niepewność w mówieniu na forum, to podzielenie ludzi na pary, że jak podyskutują w parach i odsłuchanie ich potem z par, ich ośmieli, że podzielenie na pokoje w zdalności i to, że z tych pokojów wrócą z propozycjami czy wnioskami jest sensowniejsze przy 20 czy 30 osobowej grupie niż próba zadawania pytania na forum i słuchanie ciszy w eterze. Więc takie narzędzia, jak choćby świadomość tego, że mogę ludzi zachęcić i podzielić tą dyskusję na różne fazy i w tych fazach proponować formę pracy w parach, w podgrupach, a potem na forum, jest najprostszym, podstawowym narzędziem, z którego mogę korzystać już robiąc pierwsze kroki w facylitacji. Tak? To nie jest rocket science. I te narzędzia w tym sensie nie różnią się od tego, czego używa dobry trener czy coach grupowy. Więc tutaj nie ma jakichś takich tajemnych, alchemicznych składników facylitacji, które robią tą skuteczność czy tą efektywność.
Najprostszym, najużyteczniejszym moim zdaniem narzędziem jest zaciekawienie samego facylitatora. Czyli założenie, że na pewno coś pójdzie inaczej niż mi się wydaje, że pójdzie, niż ja sobie wyobrażam, że pójdzie i zaciekawienie się tym, czemu się dzieje to, co się dzieje w grupie. Potem drugim, ale to jest z postawy niż z tego, co mogę zastosować, co mogę zrobić. Zastosować mogę komentarz, mogę pytanie. To są kolejne dwa najprostsze narzędzia facylitacji. Czy ja sobie pozwolę nie cenzurować się w swojej głowie, tylko jak mnie coś zadziwia, to powiedzieć grupie, zadziwia mnie to, słuchajcie, że akurat podchodzicie do tego wątku już trzeci raz, ale jakoś za każdym razem, gdy zbliżacie się do konkluzji, to włączacie w to jakieś nowe treści, znowu oddalając się od tej konkluzji. Zauważyliście to? I oni mogą powiedzieć, zauważyliśmy, nie zauważyliśmy, cokolwiek. Potem się mogą sami trochę bardziej regulować w tym, żeby nie uciekać w wątki poboczne. Albo nie. Ale moje pytanie, mój komentarz będzie kolejnym świetnym narzędziem facylitacyjnym, znowu wcale nie różnym od narzędzi trenera, mentora, coacha, nie? Czy moderatora nawet. Czasami jest taka ostrożność, że w grupie, w której ja pracuję, ludzie mają alergię na post-ity, nie będę proponować żadnych karteczek, tak, bo tylko ich tym wkurzę. Jasne, tak? Grupę trzeba znać i nie ma co wystawiać czerwonej płachty przed byka. Jak mają alergię na karteczki, to nie proponuję im post-itów. Ale moje doświadczenie jest takie, że proponowałam różnym grupom i takim bardzo senior i bardzo takim świeżym, nieznającym się, bardzo swobodnie różne formy, które wcale nie miałam w pracy, czy współpracy, czy narzędzia, które nie wiedziałam, czy siądą, ale one były przyjmowane przez grupę wtedy, kiedy dawałam dowolność wejścia w to i kiedy krótko, jasno wytłumaczyłam, dlaczego taką, a nie inną formę pracy proponuję. Czyli na przykład niektórzy są uczuleni na metafory. O, znowu mamy powiedzieć, jakim zwierzątkiem jestem, po prostu. O, mam tego dosyć. To te takie durne igraszki. Zajmijmy się sensownym tematem, a nie będziemy teraz mówić, jakim zwierzątkiem jestem, tak? Jak powiem coś o tym, w jaki sposób metaforyczne ujęcie, które może być dla niektórych niewygodne, pozwala uruchomić coś, takie połączenia nasze kojarzeniowe w mózgu, które by się inaczej nie otwarły, to zachęca nawet opornych na takie frywolne, mgliste, skojarzeniowe rzeczy. Tak? Czyli nawet jak mam konkretny umysł, to mówię, no to użyj skojarzeń związanych z cyframi, czy z czymś konkretnym. Nie musisz się od razu udawać do kolorów, do muzyki, czy do bajek, tak? Ale w tym musi być lekkość, otwartość, w tym musi być wyjaśnienie ludziom dlaczego i zostawienie im dowolności. I wtedy i praca metaforą jest możliwa, i praca obrazem jest możliwa, symbolem, i praca za pomocą różnego rodzaju kart jest możliwa. I to można zrobić i w sali, i w zdalności. I praca ruchem jest możliwa, czyli bardzo często wtedy, kiedy, nie wiem, ludzie się trochę, jesteśmy trochę tak przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy gadającymi głowami. My też teraz siedzimy i gadamy, tak? I widać nas po prostu, nasze popiersia, szyje i głowy. Ale tak naprawdę to, co ludzi angażuje i to, co wyzwala w nich zaangażowanie i kreatywność, to gdy mogą zaangażować jak najwięcej aspektów funkcjonowania siebie, czyli i swoje myślenie, i swoje emocje, i swoje ciało, i jakoś się ożywić tak co do poczucia sensu, czyli taki aspekt trochę duchowy, jakkolwiek tą duchowość rozumieć. Więc ja czasami stosuję też metody związane z ruchem, z ciałem, tak? I można powiedzieć, no nie, no przecież nie zaproponujesz tańczenia członkom zarządu. A i owszem, tak? Tylko to wcale nie musi być od razu taniec współczesny z figurami, tak? Tylko to może być pokaż ruchem, tak? Swoje samopoczucie, z którym zaczynasz i pokaż najprostszym ruchem samopoczucie, z którym chciałbyś skończyć to spotkanie. Oni mogą pokazać różny ruch albo różny gest i musi być moja otwartość i przyzwolenie na ten ruch czy gest i mogę powiedzieć, jak to jest dla ciebie nie okej, to zredukuj to do minimalnego możliwego uczestnictwa w tej aktywności, a jak nie chcesz, to poczekaj, popatrz jak inni to robią i może ci się zachce, tak? Czyli jest swoboda, jest przyzwolenie, jest zachęta, ale generalnie ja tam jestem po to też jako facylitator, żeby ludzie trochę funkcjonowali i gadali ze sobą inaczej niż to robią normalnie, bo jeżeli by mieli to zrobić tak jak normalnie, to po co ja im tam jestem? Nie? To by odpękali to, co zwykle, jakieś swoje ping-pongi, którymi się zazwyczaj wymieniają i facylitator by im nie był potrzebny. Więc jeżeli chodzi o te narzędzia, to naprawdę je można czerpać zewsząd, a najfajniej jest je czerpać z grupy.
Pamiętam warsztat, który prowadziłam zdalny, a ponieważ jestem dosyć kanciasta, jeżeli chodzi o takie zdalne prowadzenie warsztatów, to w pewnym momencie grupa zaczęła komentować jakiś taki trud, żmudę tego zdalnego warsztatu. Ja mówię, słuchajcie, to może potrzebujemy jakiegoś energizera. No tak, ale jak to zrobić energizer przed ekranem? Ja mówię, no ale może ktoś z was ma jakiś pomysł na energizer przed ekranem. No i ktoś tam zaproponował, żeby każdy odszedł na chwilę od kompa i przyniósł cokolwiek, co mu wpadnie w oko, jako taka rzecz, która najlepiej oddaje jego stan teraz. I się pojawiły różne rzeczy, od brudnego kubka po kawie, po, nie wiem, jakiś rozdeptany kapeć, po piłkę do zabawy, którym się bawię ze swoim psem. I dosłownie nam to zajęło, nie wiem, 7 minut, a ożywiło całe towarzystwo i pozwoliło się ludziom lepiej poznać i był ruch. Czy ja to wymyśliłam? Czy ja bym to wymyśliła tak fajnie i tak adekwatnie dla tej grupy? Ale czy sięgnięcie do zasobów ludzi, którzy biorą w czymś udział, a są w stanie złapać swoje potrzeby i je nazwać, jest czymś sensownym? Moim zdaniem zawsze. Więc jako facylitator dążę z grupami do tego, żeby to ich energia była tym, co płonie, co się wyłania w tym spotkaniu, a ja tylko dostarczam tlen, tak? Trochę mniej, trochę więcej, czasami bardziej do fokusu, a czasami bardziej do rozprzestrzenienia. No ja myślę, że właśnie przepaliliśmy w styki naszym widzom i słuchaczom, którzy myśleli, że wystarczy wziąć jakieś narzędzie, jakąś tabletkę i będzie super, będzie działać, a tu się okazuje, że trzeba myśleć, trzeba być otwartym, trzeba zupełnie innego podejścia. Powiedz, Maria, gdzie można się tego nauczyć? To jeszcze a propos tego, co powiedziałaś, to przepraszamy rozczarowanych, tak? Ja myślę, że to jest naprawdę proste, że jak się słucha grupy, to wymyślanie narzędzi, które można zastosować, nie jest trudne, tylko wtedy nie trzeba się wysilać, że to z mojej czapki to musi pochodzić. Gdzie można się tego nauczyć? Myślę, że jest już sporo ciekawych propozycji dotyczących facylitacji. W tych różnych propozycjach tam są trochę inaczej ta facylitacja może być rozumiana. Są takie warsztaty, które bardziej kładą nacisk na narzędzia, natomiast to, do czego ja jestem bardzo mocno przekonana i o czym też dzisiaj rozmawialiśmy, to jest takie podejście, które uwzględnia uważność na grupę, proces grupowy, ale też i na siebie jako na facylitatora, który też jest jednym z bardzo ważnych narzędzi facylitacji i co ten facylitator sobą wnosi. I akurat tego podejścia moim zdaniem bardzo efektywnie i ciekawie uczy Szkoła Facylitacji Pathways, której ty też jesteś absolwentem, więc trochę tu zrobimy teraz taki reklamę Szkole Facylitacji Pathways. Można się też tego nauczyć oczywiście z różnego rodzaju lektur. Znaczna część tych lektur jest w języku angielskim. Dla mnie bardzo pomocnym dla takich i porządkującym facylitację spotkań przez takich facylitatorów, którzy początkują i zaczynają prowadzić zespoły, był Sam Kanner i jego Facilitators Guide to Group Decision Making. Chyba tak ten tytuł brzmi. Zresztą podamy to potem dokładnie. Dobra? Podlinkujemy. Tak, podlinkujemy wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w tym odcinku na stronie odcinka w notatkach, więc wbijajcie na stronę nerd.management/153, jak 153 numer tego odcinka. I powiedz, Maria, czy jeszcze jest coś konkretnego, co byś chciała dodać na koniec? Żeby mieć oczy i uszy otwarte, ostatnio byłam na konferencji, nie wiem, czy to widać. Widać to, co pokazuję. Byłam na konferencji dotyczącej zupełnie innego tematu i innej metodologii, bo prowadzę też grupy taką specyficzną metodą psychodramy. I tam oczywiście, jak na wielu konferencjach, jakieś stoisko, więc warto mieć też takie anteny, radary czujne, bo chodzę po tym stoisku, przeglądam te książki i znalazłam coś bardzo ciekawego, czyli tą książkę, którą pokazywałam, którą też możemy zawrzeć tam na liście lektur. Natomiast to, co jest na liście propozycji do doczytania. Natomiast to, co jest na pewno bardzo fajne, to jest świadome branie udziału w spotkaniach, w których uczestniczę, nawet nie jako facylitator czy prowadzący, ale żeby spróbować sobie patrzeć na ten poziom, który do tej pory był być może omijany, jak ludzie biorą udział w tych spotkaniach, dlaczego biorą tak, jak biorą udział w tych spotkaniach, co ja nawet z pozycji uczestnika mogę zrobić, żeby to było bardziej użyteczne dla mnie, ale też dla innych i dla celu spotkania. I moim zdaniem, jak się zaczyna od tego,
od takiego czegoś bardzo praktycznego, to dla mnie przynajmniej jest to arcyciekawe i arcyużyteczne. Dla tych, którzy wolą zacząć od takiego teoretycznego podejścia, od poczytania różnych artykułów i pozycji książkowych, to też możemy to potem zawrzeć i będą mogli z tego skorzystać. Natomiast gorąco zapraszam do szkoły facylitacji, bo uważam, że to jest bardzo fajna przygoda, za każdym razem inna, za każdym razem ciekawa. Na pewno dla mnie, mam nadzieję, że dla uczestników też. Ja mogę powiedzieć, że jestem już certyfikowanym facylitatorem po szkole Pathways i ja podejście do certyfikatów czy wszelkiego typu dyplomów mam takie, że w sumie bardziej pożyteczny jest papier toaletowy, bo przynajmniej go da się użyć w praktyce. Ale do tego powiem, że to jest rzecz, której jestem naprawdę zadowolony i naprawdę dumny, bo przez te 10 dni szkoleniowych nauczyłem się w praktyce takiej piguły wiedzy i rzeczy, które przydają mi się jako liderowi w codziennej pracy, bo to naprawdę wartościowe szkolenie, które z czystym sumieniem mogę polecić. Na koniec, Maria, powiedz, gdzie można Cię znaleźć? No, tak jak Ty się ze mną skontaktowałeś, więc tutaj to są po prostu metody archaiczne jak dorożka. Ja mam konkretny telefon, który mogę podać, mam konkretny mail, który mogę podać i najczęściej osoby, które chcą, żebym przyszła i coś facylitowała, to szukają mnie w ten sposób i znajdują. Więc myślę sobie, że jak stare działa, to dobrze się jest do tego odwoływać, ale też można mnie oczywiście spotkać tam, gdzie myśmy się spotkali, czyli w Szkole Facylitacji Pathways. Można mnie spotkać, bo ta szkoła będzie miała też i zbliża się kolejne spotkanie absolwentów. Mam nadzieję, że do Ciebie też już doszła wiadomość, Pawle, że 30-31 to jest spotkanie Szkoły Absolwentów Pathways, absolwentów Szkoły Facylitacji Pathways, a wieść gminna od ludzi do ludzi, od warsztatu do warsztatu rozchodzi się w taki sposób nieoczekiwanymi ścieżkami. To jest po prostu najlepszy sposób na to, żeby sięgnąć i się skontaktować. Dobra, Maria, dzięki wielkie za ten odcinek, za Twój czas. Czekamy teraz na komentarze ludzi. Niech dadzą znać, co o tym myślą, no i co zrobili ze swoimi narzędziami. Także dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie, Paweł. Dobrego dnia. Pozdrawiam. Cześć. Wow, to chyba coś trochę innego niż się spodziewaliście. Wychodzi na to, że facylitacja to jest cały sposób myślenia, a nie tylko narzędzia, które możemy wyjąć i w każdej chwili wykorzystać. I życzymy Wam tego, żebyście stawali się takimi facylitatorami z krwi i kości, nawet jeżeli niekoniecznie od razu certyfikowanymi czy w jakiś sposób specjalistyczny, ale jednak każdy z nas musi mieć troszeczkę w duszy tego sposobu myślenia facylitatora. Dzięki, Paweł, jeszcze raz za wywiad, no i oczywiście podziękowania dla naszego gościa. A tymczasem dziękuję Wam za to, że nas wysłuchaliście i obejrzeliście. I pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie wsparcia w organizacji, my te skille mamy kompetencje, mamy doświadczenie i pomagamy również firmom się lepiej organizować i funkcjonować, więc jeżeli chcecie naszego wsparcia, my nie mamy za dużo tego czasu i za dużo miejsc, ale może Wam się uda wbić w nasz kalendarz, wypełnijcie formularz na stronie nerd.management/konsultacje, napiszcie, czego potrzebujecie, w czym możemy Wam pomóc, jak się z Wami skontaktować i indywidualnie dogadamy szczegóły. Tymczasem dzięki, do zobaczenia, no i widzimy się oczywiście we wtorek za 2 tygodnie o 8:00. Cześć! Trzymajcie się, cześć!